Niewiele jest na rynku systemów, które wspierają w sposób kompleksowy procesy zachodzące i realizowane przez przedsiębiorstwa szeroko pojęte odpadowe. Ta nisza i ten brak, który staramy się adresować naszym produktem, to jest właśnie brak systemu operacyjnego. Jest wiele elementów w naszym systemie, które służą monitorowaniu właśnie tej efektywności właśnie proekologicznej danego procesu. Cześć, moim kolejnym gościem jest Maciej Węgrzecki z firmy IT Center. Dzień dobry. Maciej, trzeba powiedzieć, jest prezesem firmy, więc to będzie fajny odcinek, bo mam wrażenie, że od Ciebie wszystko tutaj się zaczęło, tak? Wszystkie produkty, TMS-y i dzisiaj coś, na czym chciałbym się skupić, czyli zejść trochę niżej i bardziej szczegółowo pod bardzo niszową branżę, czyli branżę odpadową. To prawda, wiele zainicjowałem produktów, wynikało to z spotkań z potencjalnymi klientami, ze słuchania ich potrzeb, z analizowania rozwiązań, jakie możemy dla tych potrzeb dostarczyć. I rzeczywiście branża odpadowa jest wyjątkowo szerokim zagadnieniem, szeroką branżą, jeżeli chodzi o specjalizację, jeżeli chodzi o narzędzia, które są możliwe do wykorzystania w celu wsparcia procesów, które w tej branży występują. Czy TMS dla branży produkcyjnej, a rozwiązanie typu Soteco dla branży odpadowej, czy to są jakieś diametralne różnice? Tak, są to różnice diametralne ze względu na to, że Soteco jest systemem wspomagania zarządzania, czyli jest specjalizowanym systemem ERP, który posiada szerokie i silne funkcjonalności TMS, czyli dla przedsiębiorstw, które zajmują się transportem, odbiorem odpadów, ale również posiada szereg funkcjonalności dla przedsiębiorstw, które poza transportem również zagospodarowują, przetwarzają, unieszkodliwiają odebrane odpady. Także jest to znacznie więcej niż sam TMS, znacznie więcej niż system do obsługi zdarzeń na placu czy w instalacji służącej zagospodarowaniu czy unieszkodliwieniu odpadów. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które łączy wspomniane elementy z częścią finansowo-rozliczeniową oraz sprawozdawczością, czyli obszarem, który jest wymagany przez obowiązki prawne, jakie przedsiębiorstwa z tej branży muszą realizować. Okej, a to powiedz mi, dlaczego ta branża, dlaczego akurat, branża odpadowa jest na tyle specyficzna i chyba mam wrażenie, że jest mocno hermetyczna. Jest hermetyczna, ponieważ tych przedsiębiorstw wiodących przedsiębiorstw tej branży jest stosunkowo mało, natomiast jest też bardzo wiele niewielkich przedsiębiorstw, które działają rejonowo, regionalnie w swojej też albo w swoim obszarze terytorialnym, albo w swojej specjalizacji. Natomiast jest ona specyficzna w porównaniu z ogólnym profilem usługowym czy ogólnym profilem produkcyjnym przedsiębiorstw, ponieważ musi się poddać pewnym właśnie reżimom, o których wspomniałem, związanym choćby z sprawozdawczością. Pracuje również w oparciu o dość nietypowe dokumenty, czyli w trakcie procesu odbioru, czy też transportu, czy też przejmowania i przetwarzania tych odpadów emitowane są określone typy dokumentów, które mają swój zapis w postaci ewidencji i zasady prowadzenia tej ewidencji, zasady emisji tych dokumentów oparte są o ustawę Prawo o odpadach, więc jest to w tym sensie ściśle regulowany obieg dokumentów i niewiele jest na rynku systemów, które wspierają w sposób kompleksowy
procesy zachodzące i realizowane przez przedsiębiorstwa szeroko pojęte odpadowe i które wspierają emisję oraz obieg właśnie tych, nazwijmy je, specjalistycznych dokumentów, które wymagane są dla spełnienia wymogów prawnych nałożonych na te przedsiębiorstwa. Okej, no to teraz kolejne pytanie, które mi się nasuwa. Czy branża odpadowa, albo inaczej, w jaki sposób branża odpadowa powinna podejść do właśnie poszukiwania tego typu rozwiązań? Czyli na co powinni zwrócić uwagę, tak? Bo tak jak wspomniałeś, tych systemów za wiele chyba nie ma. No, tak. Dzisiaj większość przedsiębiorstw, z jakimi ja się spotkałem, pracuje na kilku narzędziach równocześnie, czyli na kilku systemach, programach dostarczanych przez różnych producentów, czasem zintegrowanych ze sobą w pewnym zakresie, czasem zupełnie działających niezależnie. I te systemy wspierają poszczególne etapy procesu, na przykład właśnie wystawianie kart przekazania odpadu, albo ewidencję umów i rozliczenia, albo operacje związane z logistyką transportową, planowaniem transportu, realizacją zleceń. Natomiast oczywiście warto przy pewnej skali działalności i przy pewnym planowaniu tego rozwoju tej skali zastanowić się, czy rzeczywiście utrzymywanie wielu narzędzi, które są nie do końca dostosowane do wariantu przebiegu procesu w danym przedsiębiorstwie, jest rzeczywiście zasadne i czy będzie takie podejście w stanie dostarczyć narzędzia do obsługi tej zwiększającej się skali zdarzeń i operacji, które muszą być wykonane. Więc my wychodzimy z podejściem bardzo zagregowanym, czyli dostarczamy bardzo wielu funkcjonalności w jednym narzędziu. Staramy się, aby to był system kompletny, aby to był system, który nie tylko wspiera zarząd przedsiębiorstwa informacjami niezbędnymi do podejmowania decyzji, który wspiera działy operacyjne narzędziami do optymalizacji zadań codziennych, operacji wykonywanych w terenie, planowania tych operacji, egzekucji i monitorowania ich realizacji, ale też dostarcza danych do prowadzenia szeroko pojętego raportowania, do prowadzenia działań handlowych związanych również z wzrostem jakości obsługi klienta poprzez właśnie silne nakierowanie na funkcje CRM-owe, funkcje dbające o tą jakość kontaktu, o jakość dostarczanych rozliczeń, a poprzez wsparcie funkcjonalności operacyjnych również terminowość wykonywanych usług. Okej, a powiedz mi, tutaj też jest różnica, jeśli chodzi o wdrożenie takiego rozwiązania? Czy ono jest trudniejsze niż w standardowej firmie produkcyjnej? Tak, to są wdrożenia zazwyczaj dość złożone z uwagi na to, że one są wieloaspektowe, to znaczy takie wdrożenie po pierwsze dotyczy bardzo wielu interesariuszy w przedsiębiorstwie. Idzie ono przez wszystkie działy firmy. Bardzo często też wymagane jest opracowanie procesów, które mamy wdrożyć, czyli te procesy nie są do końca skodyfikowane, nie są zinformatyzowane w innym systemie wcześniej. Okay. No i to, o czym wspomniałem wcześniej, trzeba zagregować różne źródła danych do jednego systemu i etapy procesu realizowane w kilku rozwiązaniach rozproszonych zagregować w jeden przebieg, który jest zorganizowany w jednym systemie. Trzeba zadbać o jakość danych wejściowych, o jakość danych kartotekowych, co też jest wyzwaniem bardzo często podczas wdrożenia.
gdyż ta jakość będzie nam zapewniała możliwość prawidłowego realizowania procesu biznesowego, możliwość uzyskania spójnego i wartościowego raportowania. No i będzie w zasadzie świadczyła również o jakości naszego wdrożenia naszej pracy. Także tu jest dużo takiej pracy u podstaw nad danymi, nad organizacją procesu, nad doskonaleniem tego procesu, który w przedsiębiorstwie występuje bardzo często od bardzo wielu lat i jest wykonywany właśnie w sposób semi-manualny. Automatyzacja jego i zapewnienie, aby również dostarczał wymagane dane dla zarządu przedsiębiorstwa. Okej, no to tu jeszcze chciałbym jakby zejść trochę niżej, no bo zastanawiam się, czy wasze rozwiązanie jest dla branży odpadowej jakby całej, szeroko pojętej, tak? No bo tutaj mamy odpady komunalne, mamy odpady, nie wiem, medyczne. Czy faktycznie wasze rozwiązanie celuje we wszystkich, czy jest gdzieś tutaj poziom niżej, coś czego po prostu wy nie jesteście, może nie, że nie jesteście w stanie obsłużyć, ale to nie jest produkt dla nich? My wierzymy, że dla tak specjalistycznego grona odbiorców nie ma tak zwanych rozwiązań out of the box. Okay. One, nawet jeżeli by istniały, miałyby bardzo dużą liczbę ograniczeń i powodowałyby, że wsparty proces byłby takim procesem bardzo prostym i bardzo wymagającym dużego nakładu pracy manualnej, więc takim, jakiego w dzisiejszych czasach, w 2024 roku raczej nie chcielibyśmy wdrażać i organizować w przedsiębiorstwie. Nasze doświadczenia w branży zagospodarowania, transportu, unieszkodliwiania odpadów są już dość bogate. To znaczy mamy wdrożenia systemu zarówno w przedsiębiorstwach, które odbierają i unieszkodliwiają odpady medyczne, o których wspomniałeś, medyczne, weterynaryjne. Przedsiębiorstwa, które odbierają, zagospodarowują odpady kategorii 1-3, są to tak zwane odpady typu PUPZ, są to odpady związane z produkcją spożywczą, z produkcją mięs, również odpady zwierzęce. Następna grupa przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa, które specjalizują się w termicznym unieszkodliwianiu odpadów, czyli są to spalarnie odpadów, które w wysoce kontrolowanych warunkach unieszkodliwiają odpady przemysłowe, odpady niebezpieczne, a także przedsiębiorstwa, które dostarczają usług związanych z odpadami komunalnymi, czyli odbiorem odpadów z mieszkań, odpadów remontowo-budowlanych, odpadów, które mają właśnie charakter komunalny, w tym na przykład odpadów w postaci płynnej. Tych doświadczeń jest już na dzisiaj sporo. One umożliwiły zbudowanie szerokiego portfolio funkcjonalności w systemie, natomiast każde wdrożenie, każdy klient to jest też dla nas kolejna okazja do doskonalenia rozwiązania, do przygotowania funkcjonalności, które dedykujemy danej mikrobranży, czy też nawet danemu konkretnemu pojedynczemu klientowi oraz uzyskania w systemie pewnego jeszcze bardziej kompleksowego spojrzenia na procesy, które w tych przedsiębiorstwach zachodzą. Warto też wspomnieć, że to nie jest właśnie tylko transport i odbiór, czyli to, co robimy w terenie, tylko to jest również obsługa zakładu, instalacji, która realizuje właśnie zagospodarowanie takiego odpadu, więc tutaj system wspiera szereg procesów związanych z organizacją dostaw do takiego przedsiębiorstwa, z magazynowaniem, z przemieszczaniem w obrębie przedsiębiorstwa pomiędzy poszczególnymi magazynami czy instalacjami, z kształtowaniem tych dostaw odpadów w określone strumienie,
ta całość tych działań jest oparta o pozwolenia, decyzje, które jasno określają, jakie ilości, jakiego odpadu mogą być w jaki sposób zagospodarowywane, przetwarzane w ramach danej instalacji w przedsiębiorstwie. A czas takiego wdrożenia, to jest tak, jesteś w stanie w ogóle oszacować, jakieś widełki podać, bo już tak jak opowiadasz, to no, szczerze powiem Ci, wydaje mi się to trudniejsze niż chociażby wdrażanie ERP-ów. Jest tu bardzo wiele zależności. Wiesz, ja też może tak to odbieram, bo nie znam dobrze tej branży. No, dla mnie to jest nowość i bardzo fajnie się tego słucha. Dlatego sam jestem ciekaw, ile trwa takie wdrożenie. Wdrożenie ERP-ów też potrafi być złożone, trudne i narażone na wiele niespodzianek. W naszej pracy wdrożeniowej, zależnie od poziomu przygotowania naszego klienta, zależnie od poziomu przygotowania naszego produktu, również do jego oczekiwań, do jego wymagań, ten czas to jest od 6 miesięcy do 2 lat. Tak można przyjąć i tutaj nie będzie dużej pomyłki. Są bardzo różne etapy wdrożenia systemu, natomiast naszym celem i z naszego punktu widzenia najważniejsze jest dostarczenie klientowi wersji możliwej do eksploatacji możliwie szybko. My ją nazywamy wersją alfa i taką dostarczamy zazwyczaj w przeciągu 1 do 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia współpracy. Oczywiście to nie jest wersja docelowa, natomiast na jej podstawie możemy już wspólnie z klientem eksplorować rozwiązanie, możemy wdrażać poszczególne procesy, możemy doskonalić istniejące funkcjonalności, możemy opracowywać nowe funkcjonalności w odniesieniu do istniejących. Więc nam jako producentowi zależy na tym, aby jak najszybciej klient zaczął pracę z naszym systemem, choćby w zakresie 1 czy 2 procesów, które w jego przedsiębiorstwie występują i etapowo uzyskujemy coraz większe pokrycie tych procesów naszym narzędziem. Okej, a to też, bo mam trochę wrażenie, że ta branża dopiero wchodzi jakby w świat cyfryzacji. Czy jest inaczej? Czy widzisz, że no, bardzo mało rzeczy branża odpadowa ma scyfryzowanych? Ta branża ma, jak większość przedsiębiorstw średniej wielkości, rozwiązania klasy ERP, no bo w jakiś sposób tą sprzedaż trzeba prowadzić, księgowość również, zapewne jakąś ewidencję środków trwałych, są jakieś kwestie kadrowe, które też systemy realizują. Natomiast ta nisza i ten brak, który staramy się adresować naszym produktem, to jest właśnie brak systemu operacyjnego. My nazywamy go operacyjnym, gdyż jest to system, w którym dochodzi do obsługi klienta, do planowania usług, do monitorowania właśnie ich wykonania, również do rozliczenia, to znaczy zafakturowania tych usług oraz prowadzenia całej gospodarki magazynowej związanej zarówno z pozyskanymi odpadami, jak i wyposażeniem firmy, jak i środkami, z których korzystamy. To mogą być maszyny, to mogą być pojazdy i nasza flota, to mogą być pojemniki, kontenery, do których zbieramy odpady. Także cały nasz system adresuje cały ten zakres i zazwyczaj, no, ja nazwałem to niszą, ponieważ te wspomniane wcześniej systemy tym się nie zajmują. One startują od momentu właśnie wystawienia takiej faktury i dalszego biegu takiego dokumentu. Oczywiście są na rynku produkty o charakterze, powiedziałbym, właśnie pudełkowym, które umożliwiają na przykład wytwarzanie kart przekazania odpadów, wysyłkę ich do bazy danych o odpadach, czyli do tak zwanego BDO. Natomiast to jest takie bardzo częściowe, fragmentaryczne spojrzenie na całe zagadnienie, ponieważ jest to spełnienie po prostu warunku nienegocjowalnego, który nakłada na nas przepisy, na które nakładają przepisy. Natomiast takie dokumenty też wymagają dalszego przetworzenia i nasz system właśnie to umożliwia przetworzenia, to znaczy
obsługi określonych ich statusów, następnie zaewidencjonowania ich, następnie rozliczenia, zafakturowania rozliczenia. Dobrze, a powiedz mi, to jaki to jest koszt, tak? No bo tutaj mamy widełki, że wdrożenie trwa od 6 do 2 lat. Fajne jest to, co powiedziałeś, że potraficie wystartować z systemem po 3 miesiącach, czyli klient już zaczyna uczyć się tego produktu, tak? No i to na pewno, mam nadzieję, że potwierdzisz to, co powiem, to po takim starcie klienci sobie uświadamiają, czego tak naprawdę jeszcze potrzebują dopiero, nie? Jak zaczynają klikać. Tak, jesteśmy zwolennikami metodyki zwinnej. Rozumiemy, że klient na etapie podejmowania decyzji, czy nawet udziału w analizie przedwdrożeniowej nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, również na te niezadane tym bardziej, więc rozumiemy, że musimy w sposób zwinny, adaptatywny reagować na jego potrzeby, również na zmiany w jego procesach. I to jest bardzo istotna część naszej pracy, czyli ta związana właśnie z analizowaniem tych potrzeb oraz wprowadzaniem funkcjonalności, które służą ich obsłudze. To się dzieje na każdym etapie wdrożenia i jesteśmy również przyzwyczajeni do tego, że klienci w ramach poznawania rozwiązania, w ramach analizy i lepszego poznawania własnego procesu dochodzą do wniosków, które powodują konieczność wprowadzania zmian w stosunku do założeń pierwotnych, czyli tych, które miały miejsce na początku współpracy czy na początku procesu wdrożeniowego. Natomiast takie podejście gwarantuje nam 100% dopasowanie, gwarantuje nam, że rozwiązanie będzie czasem przewyższało te oczekiwania, posiadając określony zapas technologiczny, o którym my jako producent pomyśleliśmy, i daje narzędzie, którego klient faktycznie na dzień jego wdrożenia potrzebuje i z którego będzie korzystał w bardzo wysokim stopniu. Okej, no a to co właśnie z kosztem? Jaki to może być przedział, jeśli chodzi o wdrożenie? Tutaj na koszt wdrożenia składa się ta praca konsultantów w zakresie analizy procesów, przygotowania takiego wdrożenia, zgromadzenia informacji niezbędnych do realizacji wdrożenia, uporządkowania danych u klienta, przeniesienia ich do naszego systemu w sposób zautomatyzowany, poprzez integrację, poprzez jakieś importy. Również przygotowanie naszych klientów, użytkowników poprzez szkolenia, poprzez konsultacje, poprzez wspólne workshopy i pracę nad poszczególnymi funkcjonalnościami. W koszt wdrożenia również wchodzi nadzór taki powdrożeniowy, który jest związany z samym uruchomieniem systemu w poszczególnych jego fazach przygotowywania, jego fazach rozwoju w tym wdrożeniu. No oraz same, prawda, licencje, które też na jakimś etapie tej współpracy należy zakupić. Koszt wdrożenia jest zależny od po prostu dwóch podstawowych czynników, może trzech. Pierwszy to jest ta liczba licencji, to jest oczywiste. Druga to jest nakład pracy, jaki musimy wykonać, aby system zaadaptować, czyli skustomizować do potrzeb klienta oraz wdrożyć wszystkie wybrane przez klienta funkcjonalności. No a ten trzeci element to jest poziom skomplikowania tych procesów, jakie u klienta będą występowały lub jakie w toku wdrożenia zostaną opracowane, bo czasem wypracowujemy nowe procesy, więc to może być kwota mówię teraz o wdrożeniu, od kilkudziesięciu tysięcy do kwot milionowych, zależnie od tego, jak dużo tych elementów i tych kropek trzeba połączyć, aby uzyskać efekt końcowy w postaci systemu informatycznego, który idzie przez wszystkie zaangażowane działy przedsiębiorstwa, który pokrywa wszystkie procesy główne, które przedsiębiorstwo realizuje i które dostarcza danych do podejmowania decyzji, danych do raportowania, danych do sprawozdawczości, które są niezbędne do realizacji celów biznesowych. Okej, to teraz mi się nasuwa pytanie, które wdrożenie jest prostsze? Klient taki, który przychodzi właśnie i ma potrzebę na kilka licencji,
czy właśnie wielki, powiedzmy jakiś koncert, który potrzebuje, nie wiem, 100 licencji? Ta ilość licencji też nie zawsze determinuje poziom skomplikowania wdrożenia. Może być firma niewielka, która ma bardzo złożone procesy, bardzo dużą liczbę usług, bardzo skomplikowaną organizację, mimo tej niewielkiej liczby pracowników, użytkowników docelowych systemu. I może być duża międzynarodowa firma czy koncern, która ma jedną czy dwie usługi, które chciałaby, aby były objęte przez system i kilka po prostu prostych, powtarzalnych procesów. Także tutaj nie będzie takiej prostej odpowiedzi. Kilka razy zdarzyło nam się mieć właśnie takie doświadczenie, że klient, który sam siebie określał jako firmę niewielką, prostą, realizującą prostą usługę dla ograniczonego grona odbiorców, w momencie rozpoczęcia takiego projektu wdrożeniowego, no po prostu również zrozumiał, że ma po drugiej stronie partnera, który może wiele zagadnień w jego firmie uporządkować tym wdrożeniem i postanowił, że warto zainwestować więcej i objąć tym systemem informatycznym więcej obszarów biznesowych tego niewielkiego przedsiębiorstwa. Rok później to niewielkie przedsiębiorstwo zostało kupione przez duże przedsiębiorstwo i ilość licencji również wzrosła oraz skala wykorzystania tego dobrze ułożonego procesu, który realizowany jest w naszym systemie, została też wielokrotnie zwiększona. Okej, a taki temat, który według mnie coraz częściej jest wyciągany na światło dzienne, czyli liczenie śladu węglowego. W branży odpadowej też to się dzieje? Też macie na to jakąś propozycję albo idziecie właśnie w tym kierunku? W branży odpadowej mamy bardzo jasno określone właśnie pozwoleniem jasny zestaw parametrów, które dana instalacja, dany zakład musi spełniać, aby mieścić się w ramach tego pozwolenia. Natomiast wielu z naszych klientów również prowadzi taką działalność i na swoim rynku, jak i ogólnopolsko, taką działalność edukacyjną, w której starają się, aby usługi, które dostarczają swoim odbiorcom, też miały charakter innowacyjny i miały charakter proekologiczny. W związku z tym jest wiele elementów w naszym systemie, które służą monitorowaniu właśnie tej efektywności właśnie proekologicznej danego procesu. To możemy, rozpoczynając od kwestii zarządzania flotą, od kwestii choćby normatywów paliwowych, rozhodowywania tego paliwa dla poszczególnych urządzeń czy dla poszczególnych jednostek transportowych, przez kwestię wydajności eksploatacji danej instalacji, aż po właśnie zagadnienia związane z marszrutowaniem tras, prawidłowym sekwencjonowaniem odwiedzin u klientów, tak aby no, nie tylko proekologicznie, ale również ekonomicznie zrealizować tą usługę, uzyskując najniższy możliwy koszt jej wykonania. Okej, czyli jesteśmy, no właśnie, to chciałbym się zapytać, czy wasze rozwiązanie jest w stanie zaplanować nam trasę, na przykład nawet w trakcie, jeżeli odpadnie nam jakiś klient, albo dostaniemy telefon, no nie będzie mnie, nie możemy się spotkać, nie będzie odbioru, tak to nazwijmy, i czy jesteśmy w stanie szybko przeplanować tą trasę? Tak, to jest jedna z takich najstarszych funkcjonalności i celów naszego systemu, to jest optymalizacja zleceń transportowych, tak zwanych tras, która jest wykonywana zarówno w ujęciu dziennym, jak i na przykład tygodniowym, czy na cały miesiąc do przodu, czyli mamy możliwość stworzenia takiego planu transportowego.
ale mamy również możliwość reagowania na te zmiany, o których powiedziałeś, czyli klientów, którzy na przykład rezygnują z usługi, którzy zmieniają dzień wykonania tej usługi bądź jej porę. Operowania też na zmiennej ilości ładunku, bo bardzo ciężko jest powiedzieć, czy tego odpadu mamy tyle megagramów, czy troszkę więcej, czy troszkę mniej. Czasem bywa też tak, że realizujemy usługę, która nie ma zgłoszonych pełnych parametrów jej wykonania. To się dopiero okazuje na miejscu, w związku z czym na podstawie raportu od kierowcy, na podstawie wystawionych przez niego dokumentów przyjęcia, system, a dokładnie jego solver optymalizacyjny przebudowywuje dalszą sekwencję trasy, uwzględniając ponad 50 ograniczeń i czynników, które są zarówno właśnie wymogami, jak i ograniczeniami. To może być ładowność, to może być czas pracy kierowcy, czyli takie bardzo oczywiste czynniki, ale również priorytet realizacji usługi, zasady niełączenia ze sobą określonych typów odpadów albo zasady niełączenia ze sobą określonych typów opakowań, w których te odpady są transportowane, lub konieczność na przykład zakończenia takiej trasy w określonym miejscu ze względu na przyjęty odpad, czyli na typ przyjętego odpadu. Także bardzo wiele czynników jest przeliczanych w tak zwanym tle automatycznie na podstawie zmiennych, które generują nam klienci, oraz zmiennych, które generuje charakterystyka odpadu oraz tej usługi, którą wykonujemy w terenie, która zawsze ma jakiś element niedodefiniowany. W którym kierunku według Ciebie idzie branża odpadowa, jeśli chodzi o cyfryzację? Nie? Obserwacje, które my mamy, które zawdzięczamy kontaktowi z naszymi klientami obecnymi, jak i potencjalnymi, wskazują, że branża szuka rozwiązania kompletnego, kompleksowego, takiego, które będzie właśnie wspierało skalę biznesu. Biznesy się konsolidują, jak wspomniałem, firmy są coraz potężniejsze, ilość wykonywanych operacji przekracza możliwości pojedynczych osób, czy nawet całych działów pracujących w sposób manualny, analizujących setki zmian, jakie dziennie zachodzą. To pod kątem planowania, pod kątem emisji dokumentów przedsiębiorstwa szukają narzędzia, w którym całość dokumentów, na których przedsiębiorstwo pracuje, mogłoby być obsłużone w jednym systemie. Od założenia kartoteki i wprowadzenia zapytania ofertowego od klienta, aż po wystawienie faktury korygującej za na przykład zmniejszającej bądź zwiększającej za wykonaną usługę. Czyli przechodzimy przez pełen proces zakupowy, negocjacji, wytworzenia oferty handlowej, wytworzenia umowy do takiej oferty handlowej, realizacji tej usługi, wsparcia przedsiębiorstwa, naszego klienta w zakresie procesów wewnątrzzakładowych, aż po zafakturowanie, rozliczenie i zaraportowanie wykonania tych usług objętych tą ofertą, a wcześniej zapytaniem ofertowym. Okej, Macieju, to ja Ci bardzo dziękuję, bo Dziękuję również. mam wrażenie, że trochę wyczerpaliśmy temat, aczkolwiek też chciałbym, żeby to był taki początek i w przyszłości, żebyśmy rozwinęli to, na przykład jakieś case study, jeśli będzie szansa, żeby pokazać. Mam oczywiście na to nadzieję i dziękuję bardzo. Dzięki.